Cześć Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozważa pomysł przemianowania dróg ekspresowych na autostrady. Wspomniał o tym jeden z dyrektorów Generalnej Dyrekcji na forum Organizacji Ruchu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gdyby nastąpiło to dziś, to długość polskiej sieci autostrad wyniosłaby około 4650 km. W mojej opinii taka zmiana jest bardzo dobrym pomysłem, bo w praktyce autostrady i dwujezdniowe drogi ekspresowe w Polsce niewiele się od siebie różnią i zdecydowana większość polskich dróg ekspresowych mogłaby być w zasadzie w każdym kraju Europy oznaczona jako autostrada. Na początek warto przytoczyć definicję autostrady z konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym, czyli ratyfikowanej przez większość państw europejskich międzynarodowej umowy mającej na celu ustandaryzowanie przepisów drogowych. Autostrada jest to droga przeznaczona dla pojazdów samochodowych, posiadająca dwie rozdzielone jezdnie, nie posiadająca skrzyżowań jednopoziomowych z innymi drogami czy liniami kolejowymi, nie obsługujące nieruchomości położonych bezpośrednio przy niej. Zarówno polskie autostrady, jak i dwujezdniowe drogi ekspresowe spełniają definicję autostrady z konwencji wiedeńskiej. Ich sztuczny podział to zaszłość historyczna. Dawniej planowano sieć dróg głównych autostrad o wysokim standardzie, spełniających ogólnie przyjęte normy dla autostrad, oraz sieć dróg uzupełniających, czyli dróg ekspresowych, o wyraźnie niższym standardzie. Przykładami takich starych dróg ekspresowych były S3 Szczecin-Goleniów z kolizyjnymi skrzyżowaniami i przejściem dla pieszych, aktualnie zmodernizowana już do współczesnych standardów, oraz S6 obwodnica Trójmiasta bez pasa awaryjnego. Z upływem czasu zmieniały się wytyczne projektowania dróg i drogi ekspresowe coraz bardziej zbliżały się do autostrad. Obecnie te dwa typy dróg różnią się tylko drobnymi szczegółami technicznymi. Komfort jazdy po obu typach dróg jest porównywalny i zależny jest bardziej od lokalnych uwarunkowań, np. ukształtowania terenu, niż od klasy drogi. Jednym z wielu przykładów może być tu rejon Szczecina, gdzie koło węzła Rzęśnica A6 zmienia się w S3, mimo że parametry techniczne obu dróg są praktycznie identyczne. Podobnie jest na obwodnicy Wrocławia, oznakowanej jako A8, mimo że aktualnie obowiązuje na niej limit prędkości 120 km/h. Zdarzają się również przypadki, gdy droga oznakowana jako S ma wyższe parametry niż droga oznakowana jako A. Skrajnym przykładem takiej sytuacji jest trasa Łódź-Wrocław-Legnica. Droga ekspresowa S8 na tym odcinku, zbudowana według współczesnych standardów, posiada pasy awaryjne oraz dopuszczalną prędkość 120 km/h. Z kolei A4 na zachód od Wrocławia nie posiada pasów awaryjnych i ograniczenie prędkości wynosi 110 km/h. Oznakowanie jako autostrada zawdzięcza tylko temu, że kilkadziesiąt lat temu spełniała ówczesne standardy autostrad. Innym przykładem jest Kraków, który już niedługo będziemy mogli ominąć na dwa sposoby. Od południa autostradą A4 lub od północy drogami S52 i S7. Lepsze parametry techniczne będzie oferować ta druga trasa, oznaczona jako droga ekspresowa, a gorszy standard będzie mieć droga oznaczona jako autostrada. Podobny do polskiego sztuczny podział na autostrady i ekspresówki do niedawna obowiązywał w Czechach, jednak został zniesiony w roku 2016. Ekspresówki, rychlostni slinice, spełniające definicję autostrady, zostały przemianowane na autostrady, czyli dalnice. Z kolei do kategorii ekspresówek zostały zaliczone bezkolizyjne drogi dla pojazdów samochodowych nie posiadające parametrów autostrad. W Austrii, podobnie jak w Polsce, występują autostrady Autobahn oznaczone literką A i drogi ekspresowe Schnellstrasse oznaczone literką S. Jednak większość dróg ekspresowych traktowana jest na równi z autostradami i oznakowane są znakiem autostrady. Również na Słowacji kilka lat temu drogi oznaczone literką R, czyli ichniejsze ekspresówki, zyskały oznakowanie autostrad. Przy dyskusji o klasach dróg często pojawia się argument, jakoby przemianowanie dróg ekspresowych na autostrady miało na celu umożliwić wprowadzenie na nich opłat. Jest to przykład nieznajomości tematu. Aktualnie większość odcinków autostrad w Polsce jest bezpłatna dla pojazdów do 3,5 tony
a obowiązująca od dawna ustawa pozwala na wprowadzenie odpłatności zarówno na pozostałe odcinki autostrad, jak i za wszystkie lub wybrane drogi ekspresowe. W praktyce zatem opłaty na dowolnym fragmencie autostrady bądź drogi ekspresowej mogą zostać wprowadzone z dnia na dzień poprzez zmianę rozporządzenia. Myślę, że docelowo wprowadzenie opłat na drogach ekspresowych jest i tak nieuniknione, ponieważ koszt ich bieżącego utrzymania jest właściwie taki sam co dla autostrad, a jest to kwestia całkowicie niezależna od tego, czy będą one oznakowane jako A czy jako S. Innym często powtarzanym mitem jest twierdzenie, jakoby w Europie Zachodniej autostrady miały po 3 pasy ruchu w każdą stronę, a drogi ekspresowe po 2 pasy. Jest to całkowita bzdura. Nawet w Niemczech czy we Francji jest więcej autostrad o 2 pasach ruchu w każdą stronę niż takich o 3 lub więcej pasach. Po drugie, nawet w wysoko rozwiniętych krajach drogi mające niższy standard niż większość polskich dróg ekspresowych są nieraz oznakowane jako autostrady. Tutaj przykład z Włoch. Zmiana klasyfikacji dróg oznaczałaby oczywiście konieczność poniesienia niemałych kosztów przy wymianie oznakowania, jednak taka zmiana mogłaby być wykonana jednocześnie z reformą systemu oznakowania na tych drogach. Przede wszystkim nielogiczne jest stosowanie na drogach ekspresowych zielonego tła znaków, takiego samego jak na każdej drodze gminnej. Idea stosowania odmiennego koloru drogowskazów, w Polsce niebieskiego, dla autostrad ma na celu wyróżnienie dróg wysokiej klasy, które kierowcy powinni preferować względem pozostałych zwykłych dróg. Oczywiście nie oznacza to, że trzeba z dnia na dzień wymienić wszystkie tablice na niebieskie. Jednak znaki, tak czy tak, zużywają się, zatem kiedy na danej drodze ekspresowej mają być i tak instalowane nowe znaki, to mogłoby one otrzymać już spójne tło. Oznakowanie dróg klasy A i S w Polsce ma również wiele innych mankamentów i nagrałem już na ten temat kilka filmów. Proponowane przez Generalną Dyrekcję oznakowanie eksperymentalne jest znacznie lepsze, np. uwzględnia, że liczba strzałek nad pasami ruchu musi odpowiadać faktycznej liczbie pasów, ale ono również nie rozwiązuje wszystkich problemów. Należy koniecznie zmienić zasady nadawania miast kierunkowych, bo jest z tym ogromny bałagan. Jaskrawym przykładem jest niedawno otwarta droga S14, zachodnia obwodnica Łodzi, gdzie drogowskazy na każdym węźle sugerują kierowcom zjazd z S14 do Pabianic i Zgierza, pomimo że najprostsza droga do tych miast prowadzi właśnie po S14. Kolejna sprawa to znaki E14, gdzie podawane są np. wsie na drugim końcu Polski, a nie są podawane najbliższe miasta powiatowe oddalone od danego węzła o kilkanaście kilometrów. Opowiem o tym więcej w filmie o 10 rzeczach, które proponowałbym zmienić na naszych drogach. Ważną sprawą jest również rewizja numeracji dróg w Polsce, ale to jest temat na zupełnie osobny odcinek. W kontekście oznakowania warto przytoczyć zapisy konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych. Według niej niebieski znak z samochodzikiem, czyli po polsku znak D7, powinien służyć do oznakowania dróg dla pojazdów samochodowych. Przykładowo w Niemczech droga oznaczona tym znakiem nazywa się Autostrasse, czyli droga samochodowa i jest najczęściej odpowiednikiem polskiej drogi głównej ruchu przyspieszonego, a nie odpowiednikiem naszej drogi ekspresowej. Podobnie jest w Danii i Szwecji. Droga może mieć przekrój 2+1 i kończyć się rondem, a mimo to jest oznaczona znakiem D7. W Polsce do oznakowania dróg dla pojazdów samochodowych stosowany jest znak trójzakazu. W przypadku przekwalifikowania dróg ekspresowych na autostrady znak D7 mógłby zastąpić trójzakaz. Po wprowadzonych zmianach drogami oznaczonymi znakiem D7 powinny pozostać obecne drogi ekspresowe o jednym pasie ruchu, np. droga S1 na południe od Żywca, czy droga S22 z Elbląga do Grzechotek. Również takim znakiem powinny zostać oznaczone drogi dwujezdniowe o 2 pasach ruchu z bezkolizyjnymi węzłami, takie jak obecnie budowana DK47, czyli Zakopianka do Nowego Targu, planowana DK75 do Nowego Sącza, czy też obwodnice Inwrocławia w ciągu DK15 i Góry Kalwarii w ciągu DK79. Tak samo oznaczona powinna pozostać istniejąca obwodnica Trójmiasta, która znacznie odbiega od współczesnych standardów, a jako autostrada powinna być oznaczona budowana obwodnica metropolitalna. Dodatkowym plusem jest to, że dla kierowców od razu byłoby oczywiste, która z tych dróg pozwalających ominąć Trójmiasto jest wyższej klasy. Uważam również, że należy dopuścić stosowanie znaku D7 na drogach niezarządzanych przez Generalną Dyrekcję.
Mam tu na myśli takie przypadki jak droga wojewódzka 902, czyli drogowa trasa średnicowa na Górnym Śląsku, która posiada 2 lub 3 pasy ruchu w każdą stronę. Ujednolicenie klas A i S nie sprawi oczywiście, że magicznie przybędzie nam komfortowych dróg. Jednak wbrew pozorom nawet taka zmiana może mieć realny wpływ na gospodarkę. Kiedy jakaś międzynarodowa firma poszukuje nowych lokalizacji w Europie i na bardzo wczesnym etapie konieczne jest zawężenie się do kilkuset potencjalnych lokalizacji, to czy możliwe jest, że do wstępnych analiz w ogóle nie zostaną zakwalifikowane Kielce, Białystok czy Lublin, które w każdą z możliwych stron są oddalone o 100 czy 200 km od najbliższej autostrady? Oczywiście, gdy już jakakolwiek firma uzna np. Kielce za potencjalną lokalizację, to po analizach jasne będzie, że biegnąca koło nich droga jest de facto autostradą i wtedy przy podejmowaniu decyzji nie będzie miało już żadnego znaczenia, czy jest to A7 czy S7. Ale na bardzo wstępnym etapie jestem jak najbardziej w stanie wyobrazić sobie, że z powodu dużej odległości od najbliższej autostrady Kielce po prostu się do wstępnych analiz jakiejś firmy w ogóle nie zakwalifikują. Ciekawi mnie, czy w Czechach po przemianowaniu ekspresówek na autostrady przeanalizowano, czy zmiana miała pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą miast leżących przy tych drogach. Podsumowując, moim zdaniem zrównanie ze sobą autostrad i większości dróg ekspresowych miałoby dużo zalet i mam nadzieję, że plan ten zostanie wprowadzony w życie. Kiedy możemy spodziewać się podjęcia decyzji w tej sprawie? Tego nie umiem powiedzieć. Dyskusja dopiero co rozgorzała, zwłaszcza, że niektóre media bezsensownie opisały ten pomysł jako plan wprowadzenia opłat na drogach ekspresowych. Co zmusiło Ministerstwo Infrastruktury do sprecyzowania, że unifikacja klas A i S to propozycja Generalnej Dyrekcji na przyszłość, a nie projekt, nad którym ministerstwo już by pracowało. Czy więc drogi ekspresowe zostaną przemianowane na autostrady? Mam nadzieję, że tak, ale ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Ministerstwo Infrastruktury. W związku z tym zachęcam wszystkich z Was do przekazania ministerstwu choćby w jednym zdaniu, że popieram wprowadzenie tej zmiany. W przeciwnym razie mogłoby okazać się, że jedyne głosy od społeczeństwa, jakie dotrą teraz do ministerstwa, to głosy sprzeciwu osób, które gdzieś w mediach usłyszały hasło, jakoby drogi ekspresowe miały stać się płatne, przez co ministerstwo mogłoby zadecydować o niewprowadzeniu zmian w życie. Bardzo wartościowe będzie też na pewno, jeżeli wyrazicie swoje poparcie dla tego pomysłu poprzez napisanie maila do posłów z Sejmowej Komisji Infrastruktury. Dziękuję za uwagę. Film tradycyjnie pomagali mi robić Krzysiek oraz tym razem Tomek, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.